Siemka, ja jestem Adacho i jakiś czas temu, jak przeglądałem swoje notatki, natrafiłem tam na pewien pomysł, który zapisałem już dawno temu, bo wpadł mi do głowy dawno temu, a mianowicie najbardziej wyczekiwane przeze mnie momenty w Dragon Ballu. Chodzi o fabułę, nie o to, żeby anime Dragon Ball Super powróciło, bo myślę, że większość z nas na to czeka. Jeśli chodzi o fabularne rzeczy, to potem sobie uświadomiłem, że ja tak naprawdę się z wami tym podzieliłem na łamach wielu odcinków Koku, czyli chociażby backstory Birusa i Szampy, prawda? Albo podróże do innych wszechświatów, albo chociażby turniej z Ubem, żebyśmy w końcu w Dragon Ballu Super dotarli do tego momentu 28 Tenkaichi Budokai. I tak się zacząłem zastanawiać, czy ten pomysł, zapisany przeze mnie już jakiś czas temu, jest nadal aktualny. Ale wtedy pomyślałem, że mogę zapytać o to was i przy okazji zobaczyć, czy wasze pomysły pokrywają się z moimi. Myślę, że to nie będzie seria, która będzie trwała bardzo długo, ale 2, może 3 odcinki uda się z tego nagrać, bo sprawa polega na tym, że kilka dni temu na karcie społeczność u mnie na kanale zapytałem was właśnie o to, co chcielibyście zobaczyć w Dragon Ballu, jeśli chodzi o fabułę. Chciałem zobaczyć, co napiszecie, jakie będą najbardziej łapkowane komentarze, czy dużo osób będzie się zgadzało ze mną, jeśli chodzi o moją wizję, być może nie słuchacie moich filmów i to jest po prostu pomysł, na który wpadliście niezależnie ode mnie. Więc tych komentarzy było ponad 200, dzisiaj przeczytam tylko kilkanaście, tych, które wyświetliły mi się najbardziej na górze, oczywiście też powybierałem takie, żeby były one mniej więcej ciekawe, ale chcę wam powiedzieć, że dużo osób odpowiedziało i bardzo wam za to dziękuję, więc bez zbędnego przedłużania, jedna rzecz jeszcze tylko, nie żadna reklama ani nic, ale odnośnie właśnie tego, co powiedziałem dosłownie pół minuty temu albo minutę temu, że może dużo osób nie ogląda moich filmów. Mam wrażenie, że coś się ostatnio dzieje z YouTube'em, nie mówię, że tylko u mnie, ale jak wchodzę w statystyki swoich filmów, to widzę, że zasięg tych filmów jest mniejszy niż liczba subskrybentów. I ja też widzę, że osoby, które ja subskrybuję, nie wyświetlają mi się w ogóle na karcie głównej na YouTubie. Czasem nawet nowe filmy YouTuberów albo w ogóle jakichś kanałów, które oglądam, umykają mi na karcie subskrypcje. Być może to już jest kwestia mojego słabego wzroku i postępującego wieku, chociaż ja nadal jestem i czuję się młodym człowiekiem. Ale do czego zmierzam? Nie zmuszam was do tego, ani was do tego nie namawiam, bo to jest wasza suwerenna decyzja, ale jeśli wam to nie robi żadnej różnicy, to możecie zostawić dzwoneczek, żeby powiadomienia o nowych filmach po prostu przychodziły do was, ze względu na to, że mam wrażenie, że duża część moich widzów, która subskrybuje mój kanał, w ogóle nie widzi tego, że ja wrzucam filmy, chociaż powinniście już być w tym momencie przyzwyczajeni, że wrzucam filmy codziennie, więc jeśli ktoś chce obejrzeć mój film, to po prostu może wejść na mój kanał, ale często tak jest, że to po prostu wypada z głowy i ja sam się łapię. Ludzie, na których filmy czekam, po prostu przechodzą pod moim nosem i okazuje się, że ktoś wrzucił film 5 dni temu, a ja go nie widziałem, bo YouTube mi go nie pokazał. Tyle jeśli chodzi o sprawy techniczne, przechodzimy do mięsa tego filmu, a pierwsze mięso pokazał nam Czesław. Po prostu Czesław. Szczerze mówiąc, to chciałbym zobaczyć taką sagę złych smoków jak w GT, lub żeby ogólnie pojawiły się jakieś konsekwencje nadużywania smoczych kul. To jest komentarz, to jest myśl, która pojawiała się bardzo często, ale była ona jedną z najbardziej łapkowanych opcji, więc myślę, że to jest sprawiedliwe, że rzucam ją tutaj na sam początek. To jest, myślę, że dla dużej części z was news. Oglądam, jestem w trakcie oglądania Dragon Balla GT. Nie powiem wam, w jakim momencie jestem, bo codziennie ta sytuacja się zmienia, a ten film zobaczycie pewnie w innym dniu niż ja go nagrywam, więc za parę dni już to będzie nieaktualne i będziecie mi pisać o rzeczach, które już nie są aktualne, ale oglądam Dragon Balla GT jeszcze raz. Zgodnie z waszą prośbą nie będę robił jednego dużego filmu o Dragon Ballu GT, który byłby dość ogólny i nie mógłbym się, albo mógłbym się skupić na szczegółach, ale wtedy ten film trwałby pewnie godzinę, a ja nie jestem zwolennikiem wrzucania takich długich, godzinnych pogadanek. Wolałbym to rozbić na 15-20 minutowe odcinki tyczące się poszczególnych sag. Także po pierwszej sadze smoczych kul, czarnych smoczych kul, czy tam w zasadzie czarnogwiezdnych smoczych kul, wrzucę wam moje przemyślenia o Dragon Ballu GT. Takie odświeżone przemyślenia, bo umówmy się, że tamta recenzja sprzed 4 czy ilu lat to była taka, głupio powiedzieć, mało profesjonalna, podczas kiedy ja do dzisiaj nie wrzucam profesjonalnych filmów, ale była robiona na kolanie, tak bym powiedział. I też trochę nastawiona na wbijanie szpilek. A teraz po Dragon Ball Daima myślę, że to z trochę innym podejściem podchodzę do Dragon Balla GT. Ale tak, nadużywanie smoczych kul. Dużo osób też pisało, widziałem takie głosy, że nie, po co bierzemy z powrotem pomysły z Dragon Balla GT? Albo w ogóle wymyślmy coś nowego, a nie tylko recykling fabularny. Moim zdaniem nie ma w tym nic złego, żeby wziąć dobry pomysł i napisać go na nowo, bo tu nie chodzi o to, żeby robić Dragon Ball Daima 2, czyli brać pomysły i dosłownie wdrażać je albo 1 do 1, albo zmieniać trochę, żeby facetka się nie skapnęła, że odpisaliście zadanie domowe, bo SSJ4 to jest chamska zżynka. Mało tego, oglądałem odcinek
na planecie, już nie pamiętam jak ona się nazywała, ale tam gdzie był Zunama. Ten potwór, który niby machał wąsami i wywoływał trzęsienia ziemi. To jest aż chore, jak dużo w Dragon Ballu Daima jest nawiązań, no niech umówmy się, że nawiązań do Dragon Balla GT. Nie byłem tego świadomy, bo aż tak dobrze nie pamiętałem Dragon Balla GT. Zunama, kiedy szedł do wioski, już w muszce, już przygotowany, żeby wziąć swoją pannę młodą, którą wtedy był Trunks, bo się przebrał, Zunama pod nosem śpiewał tę weselną melodię. Tan tan tadan, tan tan tadan, prawda? Tylko że on nie robił tan tan tan, tylko Jan Jacka Jan, Jan Jacka Jan. Jacka Jan, rozumiecie to? Zunama śpiewał w GT Jan Jacka Jan, czyli opening z Dragon Balla GT. Myślę, że to jest akurat miły easter egg, bo to nie jest oczywiste, ale to nie zmienia faktu, że jak tak oglądam tego Dragon Balla GT, to coraz więcej podobieństw widzę. Mimo wszystko w czasach, w których Bulma używa smoczych kul do podwyższania sobie różnych części ciała albo do wydłużania różnych części ciała, myślę, że konsekwencje nadużywania smoczych kul to jest pomysł, który pasuje idealnie i nawet można byłoby zrobić te smoki, tylko wtedy byłoby fajnie, żeby to wyglądało podobnie do sagi Moro, czyli różne grupy różnych wojowników walczą z jednym smokiem, być może naraz, a nie, że Goku lata z miejsca jednego do drugiego i reszta tak naprawdę stoi i patrzy. I po Fly 10. Czekam na Goku, który czuje się bezsilny w walce z wrogiem. Pragnie wszystkich uratować, ale nie jest w stanie, przez co czuje powagę sytuacji i dostaje ataku Furii. Chciałbym też, żeby te wszystkie sceny były bez cenzury, a Goku był zalany we krwi. Dwa komentarze, które miały podobną ilość ocen, są dość podobne, więc przeczytam jeszcze jeden. Kizak 55. Chciałbym zobaczyć jakiś kryzys mentalny naszych bohaterów, jak na przykład Goku i Vegeta boją się walki z przeciwnikiem, albo tracą wiarę w swoje umiejętności w walce. Wiem, że to może nie mieć sensu w przypadku tych postaci, ale daję tylko przykład, a dobrze zrobione mogłoby dodać głębi bohaterom. Mam wrażenie, że takich objawów bezsilności w przypadku chociażby naszych Saiyan widzieliśmy wiele. Ostatni, albo taki pierwszy, który mi przychodzi do głowy, to jest moment w sadze Moro, kiedy Goku i Vegeta nie mieli już sił, bo Moro ich wyssał, stali na tych skałach i byli gotowi na śmierć. Podobna sytuacja była też w mandze w sadze Future Trunksa, kiedy Goku i Vegeta chcieli, żeby reszta uciekała wehikułem czasu, a sami stali naprzeciwko armii tych scalonych Zamasu. Więc to były momenty, w których widzieliśmy, że są bezsilni, tak naprawdę godzą się z porażką, ale nawet w takich momentach dalej walczą, więc trudno jest mi sobie wyobrazić sytuacje, w której oni by się poddali. Myślę, że można byłoby wtedy postawić zarzut, że jest to wbrew charakterowi, chociaż jak sobie też przypominam sytuację, w której Goku po raz pierwszy wyczuł ki Moro i poczuł po pierwsze, że Moro wie, że ten go szuka, to było niesamowite, ale wyczuł też tę ki, która składała się z tysięcy głosów, które po prostu krzyczały w agonii. To był moment, w którym czułem, że Goku chce zrobić krok w tył świadomie. To był moment, w którym było widać jakiś zalążek strachu w Goku. Jakby takiego wycofania się i też zabronił Vegecie i innym wyszukiwać Moro, bo ten wiedział, że oni go szukają. Więc być może była to kwestia techniczna. Goku nie chciał, żeby Vegeta szukał Moro, bo być może domyślał się, że Moro w ten sposób ich zlokalizuje, a nie chciał tego. A być może to była kwestia strachu, więc to był mimo wszystko moment, w którym Goku zachował się trochę inaczej, może nie tak jak zazwyczaj, ale było to satysfakcjonujące, więc tak jak kolega Kizak napisał, myślę, że jest potencjał do tego, żeby sprawić, że Goku i Vegeta będą się bać. I będzie to dobrze napisane i będzie to napisane nie wbrew ich charakterowi. Tylko pytanie, kogo mieliby się bać? Ponad nimi są tylko bogowie, których Goku i Vegeta już znają. Black Frieza to jest ich stary, dobry znajomy. Gas i Granola byli najsilniejsi we wszechświecie i tak naprawdę Goku i Vegeta nie bali się w ogóle ani Granoli, ani Gasa. Z Gasa się tak naprawdę śmiali, a Vegeta też z Granoli kpił, więc to musiałby być ktoś pokroju Moro, kto nie jest silniejszy po prostu surowym poziomem mocy, bo Saiyanie jak widzą wyższy poziom mocy, to się cieszą, to musiałby być ktoś, kto miałby na nich jakieś haki, w stylu na przykład magii Moro albo tego przerażającego ki. Ale zgadzam się, że Goku dawno nie miało żadnego ataku Furii, chociaż trochę to nie współgra z Ultra Instynktem, ale kto powiedział, że w następnej sadze Goku musi korzystać z Ultra Instynktu? Być może wściekłby się i nie musiałby wtedy korzystać z Ultra Instynktu, albo na przykład nie mógłby zachować spokojnego serca w obliczu jakiegoś wielkiego szoku, chociaż mieliśmy poświęcenie Merusa i Goku wtedy opanował Ultra Instynkt, więc trudno mi wyobrazić sobie sytuację, w której Goku faktycznie dostaje ataku Furii. Nie wiem, chyba jego rodzina musiałaby zostać zaatakowana. Arek Jakub się trochę wycwanił i napisał kilka pomysłów. Historia Birusa i Szampy, mówiłem o tym wielokrotnie. Spin-off z oddziałem kapitana Ginyu, który zostaje wcielony w szeregi Pride Troopersów i staje się obrońcami Wszechświata VII.
to już musiałaby być historia, która działaby się chyba w jakimś innym uniwersum, ze względu na to, że po pierwsze kapitan Ginyu i cały oddział już nie żyją, a po drugie, jeśli mielibyśmy cofnąć się w czasie i napisać historię, kiedy oni jeszcze żyli, to nie widzę sytuacji, żeby oni mieli dołączyć do Galaktycznego Patrolu, więc musiałby to być jakiś inny wszechświat, inna rzeczywistość, gdzie kapitan Ginyu i reszta są dobrzy, ale czy to byłoby aż tak ciekawe? Nie wiem, być może są fani i Galaktycznego Patrolu i kapitana Ginyu, którzy czekają na taką mieszankę. Ja myślę, że jeśli mieliby już wydawać budżet, to raczej na coś innego. Krillin, Tenshinhan i Yamcha trenujący z Trio The Dangers, czyli Bergamo, Lavenderem i Bazilem. To jest dosłownie wzięte z Dragon Ball Kakumei, co też tutaj wspomniałeś, że to powstało fanowsko. Tak, to jest dosłownie scenariusz z Dragon Ball Kakumei. Nie uważam, że jest on zły, bo porusza w końcu ten zakurzony już temat Ziemian. Też widziałem komentarze, że Ziemianie powinni w końcu dostać Kaiokena, z czym się zgadzam i też o tym wielokrotnie mówiłem, że to jest absurdalne, że nasi bohaterowie po tylu latach nawet nie próbowali nauczyć się Kaiokena. Mało tego, oni byli na planecie Króla Kaio, kiedy działa się saga Namek i wiadomo, że mogli tam jeszcze być za słabi, jeśli mielibyśmy tam się doszukiwać jakichś dziur, ale po tylu latach Tenshinhan, Yamcha, Krillin, którzy nawet już teraz w tym nowym czasie walczyli z więźniami z Galaktycznego Patrolu na Ziemi i wiadomo, że nie mają żadnych transformacji, więc przydałoby się im jakieś wzmocnienie, nie pomyśleli o tym, że przydałby się im Kaioken. Epicka walka Broly'ego i Kale w swoich nieokiełznanych formach SSJ Berserk. W pewnym sensie rozumiem to, czym się kierujesz, bo chcielibyście zobaczyć po prostu, czy Broly jest silniejszy, czy Kale. No, Broly jest silniejszy. Jeśli miałbym stawiać pieniądze, to bym powiedział, że Broly jest silniejszy i to tyle. Ale już abstrahując od poziomów mocy... Jakaś kurwa pompogróżka mi wjechała pod chatę i hałasuje. Musiałem zamknąć okno. Moim zdaniem, abstrahując już od poziomów mocy, kto jest silniejszy, Broly czy Kale, ta walka, albo w ogóle walka w formach SSJ Berserk trochę zaprzeczyłaby ich rozwojowi, bo widzieliśmy, jak Kale się rozwija na turnieju mocy, była w stanie opanować tę swoją furię. Broly ostatnio w mandze tak samo, więc jeśli mieliby wrócić do tych swoich nieokiełznanych form, okej, Broly może jeszcze nie panuje nad tym SSJ tak dobrze, bo to były nadal żółte włosy, złote włosy, albo tak mi się wydaje, bo jeszcze nie widzieliśmy tego 24 tomu w kolorze. Być może pokolorują to na zielono, ale jeśli już mieliby się bić, to tak po prostu. Nie w swoich nieokiełznanych formach, bo no, ich trening polega na tym, żeby właśnie okiełznali swoje formy, no nie? Cała ekipa Z kontra Majin Vegetto, no to już śmierdzi po prostu jakimś Dragon Ball Rough. Swoją drogą, ostatni rozdział Dragon Ball Rough, chyba wam najpierw wrzucę tamten rozdział o tytule XDDDDD, bo naprawdę nie byłem w stanie wymyślić niczego innego. To była najbardziej chaotyczna część mangi, jaką kiedykolwiek czytałem, ale muszę wam też powiedzieć jedną rzecz. Niedługo na kanale, już go nagrałem, wrzucę quiz. Wiedzę o Dragon Ballu, 100 pytań, ale to jest quiz, który sprawił, że wyłysiałem. I nie mówię tego w cudzysłowie. Ten quiz naprawdę sprawił, że wyłysiałem. To był najgorszy, najbardziej chaotyczny, najgłupszy quiz, nawet nie w historii mojego życia, w historii ludzkości. Ale zachęcam was, żebyście chociaż zerknęli na ten film, bo no, czegoś takiego nie widzieliście. Tak czy siak, Majin Vegetto, nie wiem dlaczego miałby powstać Vegito i nie wiem dlaczego miałby być Majinem, ale niech będzie. Mr. Crackfish Zero, żeby w końcu skupili się chociaż trochę na innych wszechświatach, dają fajny koncept i nic z tym nie robią. I to jest powód mojej irytacji Dragon Ballem Super po turnieju mocy. To jest mój ogólny problem z Dragon Ballem Super. Fajne koncepty i beznadziejne wykonanie. I dlatego lubię Dragon Ball Kakumei. Fajnie kontynuują koncept z Dragon Balla Super. No, kontynuowali chyba. Chociaż czekamy dalej na kontynuację właśnie Dragon Ball Kakumei. Odnośnie innych wszechświatów, ja myślę, że to jest w pewnym sensie obowiązkowe. I jeśli Dragon Ball Super faktycznie będzie miał jeszcze przynajmniej kilka sag, to myślę, że podróż do innych wszechświatów, albo w ogóle wykorzystanie innych wszechświatów jest czymś, co musi nastąpić prędzej czy później, bo nie ma już miejsca, w którym moglibyśmy szukać silnych przeciwników. A tak naprawdę inne wszechświaty, nawet nie chodzi o wszechświaty, które nie brały udziału w turnieju mocy, bo nie jest powiedziane, że w 6. wszechświecie, w 11. czy nawet 9., który był bardzo słaby, nie mogłoby być kogoś silnego. Kogo po prostu nie zrekrutowano na turniej mocy. Wiadomo, że na turnieju mocy prawdopodobnie pojawiali się najsilniejsi wojownicy, ale chociażby Hit, jako jeden z najsilniejszych wojowników 6. wszechświata, musiał być przez Shampę i Vados w jakiś sposób przekupiony. Być może były silne jednostki, które nie dały się przekupić, albo w ogóle Shampa i Vados w przypadku 6. wszechświata nie pytali ich, bo wiedzieli, że ci się nie zgodzą, więc tak to mogło wyglądać. Można byłoby napisać w ten sposób historię. Zresztą nie samym poziomem mocy człowiek żyje. Widzieliśmy na przykładzie Hitersów, że ci istnieli w naszym wszechświecie już
od zarania dziejów, ale żyli po prostu w cieniu. No i okazało się, że stanowili wielkie zagrożenie. Wiadomo, że wtedy weszło życzenie o najsilniejszym we wszechświecie, więc myślę, że to już jest taki as z rękawa. Ja czekam na akcje w innych wszechświatach też ze względu na to, że mam wrażenie, że na początku Dragon Balla Super był kładzony na to większy nacisk. Czyli na początku poznaliśmy Boga Zniszczenia i Anioła, dowiedzieliśmy się o innych wszechświatach. W sadze Resurrection of F akurat tam za wiele się w tym kierunku nie zadziało. Ale w sadze Szampy poznaliśmy wszechświat 6, potem była saga Future Trunksa, gdzie też mieliśmy akcję z 10 wszechświatem. Turniej Mocy bardzo dużo pokazał nam postaci, ale mało rozwinął te poszczególne wszechświaty, dał nam tylko taki pogląd, jaka jest może tematyka głównego wszechświata, że wiecie, w drugim miłość, w trzecim to chyba Kitela był, to nie roboty, w czwartym były roboty, w 11 Duma i tak dalej. To było duże spłycenie, wszechświat jest olbrzymim miejscem, dlaczego cały wszechświat musi na przykład polegać na miłości, albo cały na dumie? Prawdopodobnie to tak nie wygląda. Niby było jakieś rozwinięcie tego wątku, ale dość słabe. Saga Moro skupiała się na naszym wszechświecie i na jego historii, saga Granoli podobnie, a ja jestem za tym, żeby jeszcze bardziej rozwinąć wątki innych wszechświatów. Wiadomo, Dragon Ball Daima się pojawiło i tam pojawił się wątek innej rzeczywistości, ale o Dragon Ball Daima myślę, że nie ma co tutaj wspominać. W zasadzie Drakon Jaja. Sagę, w której nasi bohaterowie zostaliby porwani i zmuszeni do walki o pokój. Aha, nie o pokój. Pokój po pokoju. Aha, dobra, źle przeczytałem. Pokój po pokoju, trochę jak w Busadze w statku Babidiego. W każdym pokoju byłyby inne zasady, na przykład brak transformacji albo brak kiblastów. Mogłoby to zająć może parę odcinków max, ale moim zdaniem byłoby genialne. Myślę, że sam fakt takiej walki to powinien być dodatek. To nie powinna być podstawa, bo w jaki sposób wytłumaczyć to, że nasi bohaterowie trafiają do jakichś pokojów i tam są inne zasady, jakby żeby zbudować jakiekolwiek napięcie. W statku Babidiego te pokoje, ten statek w ogóle, jakby walka na różnych poziomach, to było obudowanie do historii, żeby dojść do tego kokonu Bu, żeby pokonać Babidiego, żeby pokonać Daburę, żeby zapobiec obudzeniu się Bu, więc sama walka z Jakonem, czy z Daburą, czy z Pujpujem, to stanowiło dodatek. Oczywiście to było ciekawe, bo każdy z tych poziomów obfitował w coś innego i myślę, że gdybyśmy mieli znowu taką sytuację, że nasi bohaterowie nie mogą się transformować, albo nie mogą latać, albo nie mogą strzelać kiblastami, to byłoby ciekawe, chociaż mam wrażenie, że takie elementy są wprowadzane w inny sposób, bo brak latania był na turnieju mocy, brak używania transformacji i strzelania kiblastami widzieliśmy w Super Hero, kiedy mieliśmy walkę Goku i Vegety, ograniczenie poziomów mocy widzieliśmy w Dragon Ball Daima, kiedy nasi bohaterowie zostali zmienieni w dzieci, więc te elementy ograniczania naszych bohaterów, tak albo inaczej, są wprowadzane do kolejnych sag. Żeby wprowadzić historię, w której to byłoby głównym punktem, to myślę, że samo to w sobie nie jest w stanie uciągnąć historii. To musi być dodatek do ciekawej historii, a nie podstawa. Takie jest moje zdanie, chociaż jestem z tobą w tym twierdzeniu, że raczej trzeba już szukać jakichś sposobów na osłabianie bohaterów, a nie na szukanie silniejszych, chociaż mówię, są inne wszechświaty, tam można napisać cokolwiek. Eragon Mark MC, jakieś zagrożenie na skalę wszechświatów, coś jak w Kakumei, by postacie jak Jiren i Hit znowu brały czynny udział w fabule, bo to jest spory potencjał, do tego jakiś update mocy Ziemian by nie odstawali. O Ziemianach już mówiliśmy. Myślę, że taki pomysł, w którym mamy niebezpieczeństwo na wiele wszechświatów, to już jest raczej taki endgame, że tak powiem, czyli końcówka w ogóle historii Dragon Balla. Myślę, że gdybyśmy mieli sagę, w której zagrożony byłby nie tyle co jeden wszechświat, co różne wszechświaty, rzeczywistość cała, to już by wykraczało na teren Dragon Ball Hakai, gdzie mamy rzeczywistości Zeno, ten hiperwymiar, potem jeszcze niebieskich strażników i tak dalej. To już byłby krok naprawdę bardzo, bardzo daleko. I nie wyobrażam sobie sytuacji, żebyśmy potem wrócili do jakichś takich dziennych spraw. Piccolo odbierający pan z przedszkola i tak dalej. Przed chwilą biliśmy się o przetrwanie wszystkich wszechświatów. Wiadomo, że turniej mocy to też było zagrożenie dla wielu wszechświatów, ale tu raczej chodzi o to, żeby wszechświaty połączyły siły w walce z kimś olbrzymim, w walce z kimś wielkim. Jeśli mielibyśmy go pokonać, to uważam, że trzeba byłoby go pokonać wtedy wspólnymi siłami, bo jeśli by, nie daj Boże, okazało się, że pojawia się jakiś potężny przeciwnik, że Jiren, Goku, Hit muszą łączyć siły i to sam Goku go pokonuje, to jest koniec. To wtedy Goku jest na szczycie łańcucha pokarmowego i nie ma możliwości, żeby po prostu następna saga wrzuciła kogoś silniejszego. Wiadomo, można byłoby dać mu tymczasowe wzmocnienie, coś jak w stylu Super Full Power 4 Saiyan i tak dalej, że inni przekazują mu moc i Goku przez chwilę jest silny, ale to już wychodzimy do takiego momentu, że
chodzimy po lodzie, mam wrażenie. Franz Beckenbauer. Odwiedzenie szóstego wszechświata i tamtych Saiyan. Jak najbardziej. Sprawa czysto fabularna, nie chodzi nawet o jakichś silnych przeciwników, rozwinięcie historii, nawet bez żadnych walk, chociaż tam walki mogą być, jakieś sparingi, ale żeby to była po prostu ciekawa historia pokazująca inny świat i rozbudowująca wszechświat. Jestem za. Nauczenie Satana latania i kontroli ki. Było to w Dragon Ball Kakumei. Myślę, że nie jest to aż tak konieczne. Wiadomo, żeby się przydało, ale Herkules jest postacią na tyle gagową, że gdyby nagle zaczął strzelać kij i latać, to trochę straciłby swój urok. Wiadomo, są ziemianie, którzy zasługują na wzmocnienie, ale Herkules jest raczej postacią gagową i nie widzę potrzeby, żeby on latał. Myślę, że może zostać tak jak jest. Odbudowanie Gammy przez Bulmę i Hedo. Jeśli chodzi o Gammę 1, to... Aha, Gamma 1 żyje, no to nie. Gammę 2. Nie jestem fanem tego, już mówiłem o tym wielokrotnie, że gdyby Gamma 2 został w cudzysłowie wskrzeszony, to ten moment poświęcenia straciłby totalnie na mocy. A uważam, że to nie jest postać, która jest niezbędna dla historii Dragon Balla, bo mamy Gammę 1, który powiedzmy, że jest reprezentantem tamtej dwójki, Gamma 2 się poświęcił, trudno, zostawmy go tam, gdzie jest, czyli w sumie wszędzie, bo się rozsypał na wietrze, ale jeśli mielibyśmy niszczyć ten moment tylko po to, żeby fani Gammy 2, albo nawet nie tyle co fani, bo ja jestem fanem Gammy 2 i nie chciałbym, żeby on został wskrzeszany, żeby ludzie, którzy mają miękkie serduszko, powiedzieli: ojeju, dobrze, że wrócił i co teraz? Będzie siedział na offscreenie i będziemy mieli tylko świadomość, że gdzieś żyje. Nie. Bez sensu. Saga klonów Androida 7.3 atakujących cały wszechświat. Trzeba byłoby rozdzielić fabułę na różne lokalizacje jak w DBZ. Też brzmi to trochę naciąganie, ale jest w tym pewien duży plus. Android 7.3 jest o tyle ciekawy, że nie musiałby być sam w sobie silny. On był w stanie kopiować moce, więc Android 7.3 już dawno został sam w sobie prześcignięty, jeśli chodzi o poziom mocy, ale mógłby kopiować moce bohaterów, którzy się z nim biją. Wiadomo, że jeśli mielibyśmy, dajmy na to 5 różnych walk w różnych miejscach, to ten schemat pewnie byłby powtarzany. Tutaj byłaby kopiowana moc Piccolo, tutaj Goku, tutaj Vegety i tak dalej, więc w pewnym sensie byłoby to powtarzalne, ale gdyby oni jakoś przejmowali cechy naszych bohaterów też i mielibyśmy tak skopiowane moce naszych bohaterów, ale oni musieliby walczyć z samym sobą. Na przykład Vegeta walczy z kopią samego siebie. Musieliby też zobaczyć, jakie wady oni sami w sobie mają. Jeśli 7.3 zrobiłby perfekcyjną kopię na przykład Vegety, to ten mógłby zobaczyć, jakie wady on ma, bo to by po prostu wypłynęło w walce z samym sobą. To taka ciekawa myśl. Adam P. W głównej fabule na nic. Jeśli chodzi o główną fabułę, ta seria mi się przyjadła, abym na coś czekał. Bo to zawsze jest ten silny walczy z tym silnym. A reszta komentuje: wow, ale siła, są potężniejsi niż kiedykolwiek. Może najwyżej czekam, by były jakieś konsekwencje nadużywania smoczych kul. Czekam na jakieś spin-offy, na przykład 10-odcinkową serię o młodości Tenshinhana, jak trenował do turnieju z Żurawiem i Tao Pai Paiem. Uważam, że tutaj jest potencjał do tego, żeby Dragon Ball dalej trwał. Wiadomo, jest sporo fajnych pomysłów do tego, żeby serię dalej pchać, fabuła postępowała, żebyśmy wyprzedzili już ten 28 Tenkaichi Budokai, żebyśmy mieli nawet coraz silniejszych przeciwników albo sagi w innych wszechświatach. Nie jestem przeciw, absolutnie nie. Ale potencjał Dragon Balla leży w tych właśnie niewykorzystanych momentach, więc pytanie, czy to by się sprzedało? Tao Pai Pai, Tenshinhan i Żuraw jako seria anime? Nie sądzę. To jest brutalna rzeczywistość, ale nie sądzę. To nie są na tyle popularne postacie, żeby zrobić na ich temat spin-offa, ale można byłoby robić inne spin-offy, które opowiadałyby o bardziej popularnych postaciach i też wykorzystywałyby te luki, które są w historii zostawione. Na przykład turniej zaświatów w tym okresie 7-letnim, kiedy Goku po Cell Sadze był, no właśnie w zaświatach, prawda? Tam się nauczył tańca fuzji, tam osiągnął SSJ-3, tam mieliśmy postać Paikuhana, która jest, no pojawiła się w filmie Fusion Reborn, ale ogólnie jest postacią z fillerów w Dragon Ball Z, więc jeśli mielibyśmy na przykład dostać serię, która opowiadałaby o tym, jak nasi bohaterowie na przykład muszą walczyć z Cellem i Freezą w piekle, chociaż Freeza już dostał inne piekło, ale nie wiem, na przykład Cell albo kto inny, albo jakieś inne postacie, które kiedyś dawno temu żyły, a teraz są w zaświatach i można byłoby w ten sposób wytłumaczyć, dlaczego tam są tacy silni. Dlaczego na przykład nie zrekrutowaliśmy Oliviera na turniej mocy? Bo nie żył. Tyle. Miodotwórnia. Boczną historię, w której Tenshinhan jest głównym bohaterem i dostaje boosta na miarę Orange Piccolo. I wtedy na okładce 25 kolejnego tomu mangi Dragon Ball Super mielibyśmy 6 postaci. Goku Vegetę, Gohan Piccolo, Broly i na środku, w centralnym miejscu, Tenshinhan, który, wiecie, robi medytację. Nie, no żartuję. Oczywiście też jestem za tym, żeby Tenshinhan dostał coś wielkiego, zwłaszcza po tym, jak został potraktowany w turnieju mocy i nawet w Sadze Moro, bo tam była sytuacja, kiedy oni walczyli z Magettą, jakby odpowiednikiem Magetty z 7 Wszechświata
I to Chaozu pokonał tego Magettę. Ten Shinhan nawet nie był w stanie obrazić tego gościa, więc ten Shinhan od dłuższego czasu jest bardzo zaniedbywany, ale czy to jest postać popularna, to trzeba też patrzeć przez pryzmat jakichkolwiek zarobków, więc jeśli mielibyśmy dostać serię opowiadającą tylko i wyłącznie o ten Shinhanie, możecie dać znać w komentarzu, albo inaczej, na pewno większość z nas by to oglądała, bo to Dragon Ball, ale nie jest to prawdopodobne. Tak bym powiedział, delikatnie mówiąc. Maciek MPL. Ja bym chciał zobaczyć udaną fuzję Gotena i Trunksa w przyszłych sagach i coś z Brolim, na przykład SSJ3, a i Chudego był w akcji. Zgadzam się praktycznie ze wszystkim, co napisałeś, czyli fuzja Gotena i Trunksa. Mielibyśmy nastoletniego Gotenksa. Myślę, że to jest coś, co zostało totalnie zmarnowane w sadze Super Hero, bo szkoda, że nie zobaczyliśmy Gotena i Trunksa, którzy robią fuzję. Myślę, że jest na to szansa w przyszłych sagach. Byłoby naprawdę fajnie, chociaż uważam, że Super Hero, gdyby pokazało Gotenksa, tego dobrego Gotenksa, no to on musiałby coś zrobić w tej walce więcej, prawda? Musielibyśmy mieć jakoś tego Gotenksa wykorzystanego, bo jeśli Gotenks byłby faktycznie scalony i by nic znowu nie zrobił, to myślę, że byłby jeszcze większy ból dupy. Chociaż przynajmniej byśmy go zobaczyli. A tak Goten i Trunks ze względu na to, że nie trenowali fuzji, zrobili grubaska, grubasek i tak się przydał, więc myślę, że jakby wyciśnięto z tej sytuacji i tak bardzo dużo. Ale fakt, zobaczenie nastoletniego Gotenksa to byłoby coś niesamowitego. Broly SSJ3, to brzmi bardzo fanowsko, ale posłuchajcie chwilę. Myślę, że to może mieć sens, bo Broly jest postacią, która mam nadzieję, że nie dostanie żadnych boskich transformacji, że nie dostanie też żadnych SSJ4, że nie dostanie innych ścieżek rozwoju, jak to się mówi. Spójrzcie chociażby z powrotem na tego Gotenksa z Majin Buu Sagi. Goten i Trunks mieli SSJ, nie mieli SSJ3, nie mieli też SSJ2. Gotenks ominął SSJ2, nie mieliśmy SSJ2 Gotenksa. SSJ3 jest transformacją, która została przedstawiona jako coś, co wymaga tylko dużej ki. Gotenks po prostu miał dużą ki i osiągnął SSJ3. Wiadomo, że trenowali trochę w komnacie Ducha i Czasu, ale nie pokazywali SSJ2. Broly ma olbrzymią ki, dopiero co opanował SSJ, ale myślę, że w przyszłości ta forma by po prostu do niego pasowała. Nawet pomijając SSJ2, znowu. Wiem, jak brzmi Broly SSJ3, zdaję sobie z tego sprawę i nie mówię, żeby Broly to dostawał już teraz, bo ledwo co, tak jak mówię, opanował SSJ, ale w przyszłości myślę, że to jest dla niego kierunek. To byłoby ciekawe. Pasowałoby do tego, w jaki sposób Gotenks osiągnął SSJ3 i można byłoby w ten sposób wytłumaczyć, że jest to forma wymagająca po prostu olbrzymiej ki. A Chudy Buu, też nad tym ubolewam, to było tylko w anime, ale uważam, że to jest strzał w dziesiątkę. Inna forma taka już wytrenowanego Buu to jest coś, co powinniśmy zobaczyć. Wiadomo, że Buu został wrzucony do sagi Moro. Pytanie, czy zostanie wrzucony jako jedna z głównych postaci gdzieś tam w przyszłości. Problem z Buu jest taki, że on się słucha Herkulesa, więc chociaż ostatnio w sadze Moro się jakoś szczególnie nie musiał słuchać Herkulesa, no bo Oppai Senpai tam przejmował nad nim kontrolę. Nie wiem w ogóle, w jakiej sytuacji Chudy Buu miałby się pojawić, żeby zmotywować grubego do treningu, ale tak czy siak zobaczyłbym to chętnie, bo jestem fanem tej formy i żałuję, że nie mogliśmy zobaczyć 11 wojowników, bo cieszę się, że Frieza był na turnieju mocy, ale Chudy Buu też bym to zobaczył. Uff, nie szczekaj na mnie proszę. A gdyby powstał taki prequel od lądowania Goku do spotkania z Bulmą, jakieś przygody z dziadkiem Gohanem i potem samego małego dziecka, ewentualnie wrzucić jakieś wspomnienia dziadka z Roshim, czy z turniejów innych przygód jako retrospekcję. Ja tam lubię klimat początków DB, zwłaszcza treningów i turniejów, chociaż wiem, że to by się nie sprzedało, bo nie ciśnie się tu form na kolorowe figurki. Myślę, że jest tutaj potencjał na to, żeby napisać coś ciekawego. Fakt, też nie sądzę, żeby to się jakoś bardzo sprzedało pod kątem popularności, chociaż uważam, że jest tutaj naprawdę dużo nieopowiedzianej historii. Rzecz jasna, te początkowe lata Goku, kiedy trafił na Ziemię, żył z dziadkiem Gohanem, tylko problem polega na tym, że Goku do któregoś tam 14 czy 12 roku życia żył sam w lesie, tylko z dziadkiem. I on nie miał pojęcia o zewnętrznym świecie. Więc jak wytłumaczyć to, że potem w klasycznym Dragon Ballu, jak go oglądaliśmy, to on nie wiedział o podstawowych rzeczach związanych z higieną, czy kobietą i mężczyzną, z faktem, że nigdy tam nie spotkał innej postaci niż dziadek, więc musielibyśmy chyba zrobić taki ryzykowny ruch, że Goku jako małe dziecko pamiętał jeszcze, albo inaczej, może nie tyle co pamiętał swoje pochodzenie, co miał inne przygody. Czyli Goku mógł naprawdę spotkać kogoś tam innego, mieć jakieś inne przygody, takie, które nie odbiły się szerokim echem, nikt o nim w świecie nie wiedział, ale potem dopiero nastąpiła ta sytuacja, w której Goku uderzył się w głowę
i wtedy o wszystkim zapomniał. Kolejny problem mimo wszystko polega na tym, że Goku wypadł z koszyka dziadka Gohana i uderzył się wtedy w głowę. To oznacza, że był wtedy malutki. Jakie przygody miałby przeżyć do tamtego czasu, nie wiem. Ale nawet gdybyśmy mieli olać tego małego Goku, albo żeby Goku był małą postacią drugoplanową, a to dziadek Gohan był główną postacią i mielibyśmy kontakt dziadka Gohana i Roshiego i te pierwsze turnieje, kiedy Roshi jeszcze wygrywał turnieje, albo Devilman wygrywał 2 razy turnieje. Dajmy na to 20 Tenkaichi Budokai, albo 19, albo 18. To już brzmi ciekawie, nie samym Goku człowiek żyje, nawet nie takim malutkim, ale myślę, że taka historia tycząca się początków Dragon Balla, dziadka Gohana, który znajduje małego Goku, to byłoby niesamowite. Tak myślę, że nawet można byłoby tam wtrącić jakiś wątek galaktycznego patrolu, małej Bulmy i tak dalej, bo to były podobne lata, ale chyba Jacko nie chce widzieć w takiej historii. Wolałbym, żeby to się skupiało na sztukach walki i tak dalej. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy film. Tak jak mówię, tych komentarzy było bardzo, bardzo dużo, więc jeśli wam się spodobało, to zostawcie lajka, napiszcie mi kolejny komentarz. Być może, jeśli będą fajne komentarze też pod tym filmem, to do przyszłego odcinka o najbardziej wyczekiwanych momentach w Dragon Ballu wezmę też właśnie wasze wypowiedzi spod tego filmu, ale tak jak mówię, pod tamtym postem było multum fajnych wypowiedzi, więc jeśli chodzi o przyszły odcinek, to głównie chciałbym się skupić na tamtych komentarzach. Ale tak jak mówię, czekam na wasze opinie. Tak jak powiedziałem na samym początku filmu, zachęcam was do tego, żebyście zostawili suba z tym dzwoneczkiem, który daje wam powiadomienia. Jeśli nie chcecie tego robić, to nie musicie, ale to jest tylko taka drobna przypominajka. Także dzięki wam za oglądanie, dzięki wam przede wszystkim za komentarze, za bardzo fajne pomysły, za bardzo fajne propozycje. Mam nadzieję, że chociaż część się z nich spełni w przyszłych sagach. Kto wie, może się tutaj okaże, że za parę lat wrócimy i będziemy się śmiać z tego, jak blisko któryś z was był tego, co faktycznie w Dragon Ballu Super albo w innym Dragon Ballu się pojawiło. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie, cześć. Diana.